Dzień dobry moi mili Państwo. Cześć, witajcie. Ja nazywam się oczywiście Hincul i mam dla Was do przekazania najnowsze informacje na temat naszej wspaniałej gry o czołgach na konsoli. Pojawia się kolejny Metal Fest, a z nim również nowa grupa metalowa. Tym razem będzie to grupa KISS. Tak, tych grup było całkiem sporo. Trzeba zacząć oczywiście od Sabatonu. Tutaj nie tylko ten pojazd, który tu widzimy, bo jest jeszcze Primo Victoria. Ona była chyba pierwszym pojazdem z grupy metalowej, która się pojawiła w naszej grze. Później mieliśmy Megadeth, mieliśmy również Iron Maiden, mieliśmy również Roba Zombie i Motorhead, a teraz mamy grupę KISS. Tak, ta kooperacja, ta współpraca trafia na konsolę. Wargaming konsolowy, jak doskonale wiecie, oni tutaj mają naprawdę fantazję niesamowitą. A dlaczego? Ano dlatego, że przy każdej takiej współpracy powstawał jakiś pojazd specjalny, dedykowany dla danej grupy. I tym razem pojechali na grubo. Zawsze było to dwa mniej więcej pojazdy i jacyś tam na przykład załoganci 3D. Teraz Wargaming poszedł na grubo. Aż 4 pojazdy. 2 na II wojnę i 2 na zimną wojnę. Tak więc zobaczmy sobie, co tutaj Wargaming nam zgotował, a jest tego sporo. Jak dla mnie tylko jeden pojazd wart uwagi, reszta tak sobie, ale zaraz zanim przejdziemy do pojazdów, zobaczmy, mamy również inne wyzwania. Tak, mamy również inne wyzwania i zobaczmy, o co dokładnie tutaj chodzi. Oczywiście trzeba grać, jeszcze raz grać. Będą specjalne skrzynki dla grupy KISS. Jest tutaj pojazd, to jest chyba, nie wiem, teraz kiedyś to była trójka, teraz to jest czwórka. Szczerze powiem, nie gram na tych małych pojazdach, tak więc nie pamiętam, co to teraz jest, czy to jest czwórka, czy trójka, ale nieważne, jest pojazd do zdobycia, są różne inne nagrody. Tutaj, robiąc to wyzwanie, będziemy mieli również zniżki na inne rzeczy, a mianowicie na pojazdy, jak i również na załogantów 3D. Tak więc przejdźmy sobie do pojazdów i co Wargaming nam tutaj przygotował. Słuchajcie, 4 pojazdy. 4 pojazdy. Zaczniemy najpierw od tych z II wojny i pierwszy z nich jest tutaj Demon, tak? Demon. I połączenie. Tutaj niby kadłub jest to od lwa. Połączony lew z kartoflem. Kartofel jest to oczywiście pojazd na 8 tierze amerykański. Chyba każdy go zna. Mutant, innymi słowy też można go tak nazwać. I mamy połączenie mutanta, mamy połączenie lwa i mamy połączenie działa z pojazdu czechosłowackiego, a mianowicie Skody. Zobaczmy, jak ten pojazd się nam prezentuje. No, prezencja, oczywiście wybujała fantazja, niesamowicie wybujała fantazja. I tak patrząc na ten pojazd, to już wczoraj robiąc live'a, przyglądaliśmy się tym maszynom i parametrom tych pojazdów, tak? Jak dla mnie, może ten pojazd byłby fajny, ale patrząc na jego parametry, gdzie mamy słabą penetrację, bo tylko, słuchajcie, tak, tylko 248, moim zdaniem ten pojazd raczej nie zasługuje na większą uwagę. Jest to 8, losowanie oczywiście do dziesiątek. Punkty wytrzymałości 1600, jeżeli chodzi o silnik, bardzo mało koni na tonę, tylko 11,5 konia na tonę. Niby koni mamy dużo, bo aż 1000, prędkość maksymalna 35 km na godzinę, tak więc no, zanim osiągniemy tą prędkość, to trochę nam zejdzie. I teraz jeszcze opuszczanie działa -8 stopni, jeżeli chodzi o podnoszenie 15 stopni, a jeżeli chodzi o penetrację, tak jak już powiedziałem, na pierwszym pocisku mamy 208, 248 na drugim. Uszkodzenia fajne, bo 460. Jeżeli chodzi o czas skupiania 3 sekundy, celność 0,42. I co? Przeładunek prawie 14 sekund. No powiedzmy, że zejdziemy do tych 10 sekund. Może nam się uda. Uszkodzenia na minutę 2000. Prędkość pocisku 1020 na dwóch pociskach tych pierwszych.
czyli na APEK-u i tutaj mamy AP Premium i na HEK-u 863. Na HEK-u spodziewałem się, że ta penetracja będzie dużo wyższa, ale jest tylko, słuchajcie, 68. Tak więc tak to wygląda. Dodatkowo ten pojazd jeszcze ma miotacz ognia. Czy na temat tego miotacza warto cokolwiek mówić? Szczerze powiem, na chwilę obecną nie wiem, czy to będzie w ten sposób działało, że na przykład tak jak na pojeździe 8 tieru z grupy Iron Maiden, gdzie na przykład oddajemy strzał, przełączymy, momentalnie możemy się przełączyć pocisk, gdzie nam się ładuje, przełączamy sobie na ogień i używamy ognia. Skończy nam się ogień, już mamy pocisk załadowany i oddajemy strzał, a następnie znowu ten ogień nam się doładowuje. Nie wiem, jak tutaj będzie to działało, no bo też mamy tak, że mamy pojazd grupy chyba Megadeth, tak? I tam jest coś takiego, że jak używamy ognia, no to wtedy ten pocisk, ten drugi normalny pocisk, tak, on nam się nie ładuje. To jest trochę słabe, bo jeżeli wykończy nam się ten pojemnik z tym ogniem, no to wtedy dopiero zaczynamy ładować. Nie wiem, jak tutaj to będzie rozwiązane. Zobaczymy. Niby tutaj podane jest, że mamy jakiś magazynek z tym ogniem, tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu. Jeżeli chodzi o drugi pojazd, Star Child, taki cudak, o właśnie, taki cudak, połączenie Shermana z wieżą nie wiadomo od czego, działo też nie wiadomo od czego, niby od Batchata, ale tutaj trochę mniejsze uszkodzenia są, bo 280, tak więc no nie wiem co to za cudo, ale tak to wygląda. Słuchajcie, jest to med, tak, jest to med. Ten pierwszy pojazd to był czołg ciężki, tutaj mamy meda. I teraz pytanie powstaje, czy wart uwagi jest ten medzik? Jak dla mnie tak sobie, również tak sobie. Jedyne co, no tutaj można zwrócić uwagę, to penetracja. Słuchajcie, penetracja jest bardzo fajna, bo mamy większą penetrację niż na tym czołgu ciężkim. Dla mnie to trochę jest niezrozumiałe, żeby czołg średni miał większą penetrację od czołgu ciężkiego, gdzie tutaj mając dobrą mobilność, możemy objeżdżać pojazdy ciężkie i to jest właśnie niezrozumiałe dla mnie, gdzie czołg ciężki ma o wiele gorsze parametry od meda na przykład i taki med jedzie na pierwszą linię, tłucze te ciężary bez problemu, bo jest w stanie je przebijać. No i cóż, penetracja 232, 278, tak więc bardzo fajna, uszkodzenia 280, jest to magazynek trzystrzałowy, tak, trzystrzałowy, pomiędzy pociskami mamy 2 sekundy. Punkty wytrzymałości bardzo fajne, bo 1450 oczywiście losowanie do dziesiątek. Jeżeli chodzi o prędkość maksymalną 56 km na godzinę, ilość koni prawie 20 na tonę, tak więc bardzo fajnie. Opuszczanie działa, mamy minus 10 stopni, podnoszenie słabe 13. I na co jeszcze musimy zwrócić uwagę? Oczywiście na przeładunek. 24 sekundy. Do 20 sekund zejdziemy? Wydaje mi się, że tak. Bardzo podobnym magazynkiem jest oczywiście pojazd amerykański i tam mamy 2 pociski z penetracją bardzo podobną, uszkodzenia identyczne 280, tak, 280. Jeżeli chodzi o prędkość pocisku, tutaj mamy 1000 i mamy 1250 na pocisku APCR. Niby pierwszy też jest APCR, ciekawa sprawa. Grając nawet na tych pierwszych pociskach, ta penetracja spokojnie nam wystarcza. Mamy 232, w razie czego na grubego zwierza możemy przełączyć się na 278. Ja jakbym miał grać to tylko i wyłącznie na tych drugich pociskach, bo też jest lepsza prędkość pocisku. Jeżeli chodzi o spot 380 metrów, tak więc tak to wygląda. Kolejny pojazd, zimna wojna, Spaceman, czołg ciężki, bezeta chińska z tymi dopalaczami rakietowymi. Tak to wygląda, słuchajcie. Chyba pojazdu nie trzeba zbytnio przedstawiać, jeżeli chodzi o wygląd, bo już mamy w grze, ale zobaczmy sobie parametry. Mnie kompletnie pierwsza era jeszcze w miarę interesuje, ale ogólnie zimna wojna nie, ale to nie znaczy, że wszyscy tak mają. Słuchajcie, tutaj mamy pierwszą erę, punkty wytrzymałości 2200 i co jest ciekawe, zobaczcie, silnik i jeżeli chodzi o konie, normalnie mamy na podstawie
1050 koni. Dużo. Jeżeli chodzi o dopalacz, wtedy mamy aż 2625 koni. Co daje nam? Na podstawie bez boostu mamy 55 kilometrów na godzinę. Dużo, dużo lepiej niż na tym pojeździe z II wojny. A jak odpalimy ten boost rakietowy, mamy, słuchajcie, 67 kilometrów na godzinę, prawie 68. Bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o prędkość cofania 20, prawie 1 kilometrów na godzinę. Opuszczanie działa. Tutaj mamy 10 stopni, podnoszenie 20, ale zawsze musi być to ale. Penetracja 242 na obu pociskach pierwszych. Po co mi, kurde, ten pocisk pierwszy z taką samą penetracją 242, ale uszkodzenia 650. Chyba zdecydowanie lepiej jest użyć tą samą penetracją, ale już uszkodzenia 760, a nie po prostu grać na tym pierwszym pocisku. Jeżeli chodzi o czas skupiania 3,2, celność 0,48. A jak to wygląda właśnie z przeładunkami? Pierwszy pocisk, tutaj mamy 23 sekundy. Niewielka jest różnica tak naprawdę pomiędzy tym drugim pociskiem, chociaż alfa jest większe na drugim. 27 sekund i burzak 23. Czy uda nam się zejść do 20? W przypadku tego pierwszego pocisku na pewno, ale teraz sobie pomyślcie tak. 20 sekund, no to tam nie pamiętam ile lodówka ładuje, ale też pewnie coś koło tego. No i czy jest sens grać takim pojazdem? Nie wiem, to wszystko zależy od Was. Ja na pewno ten pojazd dla mnie kompletnie jest bezsensowny. Uszkodzenia, patrząc nawet na te uszkodzenia na minutę, jak na pierwszą erę, 1000 niecałe 700 uszkodzeń na minutę. Nie wiem. Prędkość pocisku 1100, na dwóch tych pierwszych, na HE-ku mamy 680. I jeżeli chodzi o użycie rakiet, czyli tych dopalaczy, mamy aż 5 razy możemy użyć tych dopalaczy. No i mamy jeszcze Katmana, tak, jest to light. Pierwsza era również, takie połączenie nie wiadomo czego, radziecki albo chiński, tutaj kadłub, góra, to chyba jest od tego amerykańskiego lighta, którego my mamy na 7, tak, którego mogliśmy zdobyć. Jedyne co, ten pojazd kogo będzie drażnił, na pewno wszelkiej maści miękiszony, czyli lodówki i tak dalej i inne takie miękkie pojazdy, dlatego że kurde to będzie jeździło jak szalone. Zaraz zobaczymy sobie mobilność tego pojazdu, ile on jedzie. 65, tak, 65. Opuszczanie działa, tutaj chyba nie ma nad czym się rozwodzić zbytnio, bo minus 5 stopni tylko, ale podnoszenie mamy 85, tak więc jak lodówka gdzieś będzie leciała w powietrzu, to możemy do niej strzelać. Penetracja 140 i 190 i uszkodzenia 50 HP, tak więc 50 hapsa jesteśmy w stanie zadać, tylko że jak to dziadostwo zacznie tłuc z tego, bo tutaj mamy clip size, czyli magazynek 8 pocisków, no to lodówki mogą mieć ciepło, tak? Lodówki mogą mieć ciepło, chociaż on jest dość dużym pojazdem, z tego co widzę. Może tylko i wyłącznie na obrazku, ale w rzeczywistości nie będzie aż taki duży i lodówka nie będzie miała aż tak łatwo w niego trafić. Jeżeli chodzi o prędkość pocisków 1105, jako pierwszy pocisk, drugi pocisk 1360. Słuchajcie, uszkodzenia na minutę i teraz porównajcie sobie z tym czołgiem ciężkim. Tutaj mamy 3400, chociaż na to nie patrzyłbym tak, dlatego że po pierwsze penetracja słaba, nie zawsze przebijemy, uszkodzenia słabe, tak więc też to jest tak podawane, niby wiecie, że jest super, a tak naprawdę może być zupełnie, zupełnie co innego nam wyjść w praniu. Tak więc te 4 pojazdy pojawią nam się już we wtorek. Pewnie ktoś się zastanawia, jaka cena tych pojazdów będzie. Tak jak już mówiłem, będziemy mieli zniżki, słuchajcie, tak, będziemy mieli zniżki na te pojazdy, jak i również na załogantów. Tutaj mamy załogantów 3D ze swoimi specjalnymi głosami. Ja na pewno tego demona chcę. Dla mnie fajnie wygląda. Skrzydełka niczym w Diablo, tak więc bardzo mi się podoba. Resztę, no takie jakieś nie wiadomo co. Tak samo ten też taki jakiś śmieszny gościu. Raczej ten demon mnie najbardziej interesuje. I słuchajcie, jeżeli będziemy robili ten event z tymi
Kissami, tak, to będziemy mieli zniżki. Nawet Stevena zrobili. Szkoda, że nie zrobili Stevena 3D w takim jakimś malowaniu, tak, specjalnie pod Kiss. I teraz tak, emblemy, jakieś tam napisy i tak dalej. I teraz interesują nas właśnie te bundle. Tutaj chyba nie będę was drażnił, nie będę, albo pokażę wam. Tutaj macie taki zestaw wszystkiego. Wszystkiego, kurde, nie wiem, napchali wszystkiego, jedyne 53 000 golda, tak? Ale tak, jeżeli chodzi o pojazd Demon, czyli ten czołg ciężki na II wojnie, mamy 35% zniżki, jak oczywiście będziemy robili event i wtedy nam cena wychodzi 6700. Niedużo, tylko że no, dla mnie ta penetracja, to mnie trochę odstrasza. Mamy praktycznie na 8 tierze czołgów ciężkich bardzo dużo, z dużo większą penetracją. Tutaj nawet nie dali mu 250, to jest trochę słabe. Jeżeli chodzi o pojazd tego Meda, tak, mamy Meda Star Child i też 35% zniżki, jak będziemy oczywiście grali. I tutaj mamy, słuchajcie, 6700, tak więc za 2 pojazdy wychodzi tam troszeczkę więcej niż 13 000. Kolejne pojazdy, Zimna Wojna 6100, to jest ze zniżką i kolejny pojazd 5700. Tak więc ceny, słuchajcie, nie są jakieś zaporowe, ale pytanie powstaje, czy warto? Jak dla mnie tylko i wyłącznie ten med z drugiej ery. Reszta może nie istnieć. I teraz załoganci, tak? Na załogantów też mamy, słuchajcie, zniżki. Nie 35%, a 25%. I mnie akurat demon interesuje. 3000. Tak więc taka standardowa cena, taki demon na pewno znajdziesz, tylko ja nie wiem, on będzie miał, będzie miał skrzydła? Chyba będzie miał, nie? Tak jak tam było pokazane. Tak więc mnie ten demon bardzo interesuje. Jeżeli chodzi o innych, tak samo. Tutaj mamy, słuchajcie, zniżki 25% i wychodzi nam 3000 za załoganta 3D. I co, na PC mają coś takiego? Nie mają! Haha, pewnie, że nie mają. Tak więc słuchajcie, jest tego naprawdę sporo. Nowa grupa, nowy Metal Fest wkracza już we wtorek, a z mojej strony chyba to wszystko, chociaż mam dla was jeszcze kilka materiałów do przygotowania, między innymi na temat tego nowego produktu. Dla mnie nie wiem, czy jest sens. Następnie mamy nową linię medów radzieckich, trochę bezsensowne. Medy te są jak dla mnie. I tutaj mamy też kilka podanych szczegółów na temat zmian, które już niedługo do nas trafią. Tak więc postaram się dla was zrobić kolejny materiał. A na chwilę obecną bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!